Szanowni Państwo, kiedy słyszymy nazwisko Racine, z pewnością staje nam przed oczami autor Fedry. Ale dziś mamy rzadką okazję powiedzieć kilka słów o Louisie, drugim synu, będącym takoż siódmym i ostatnim dzieckiem słynnego dramaturga Jeana Baptista Racina. A Louis Racine był francuskim poetą oświecenia. Mamy okazję zaprezentować polskie tłumaczenie pierwszego, większego i jednocześnie jednego z najważniejszych dzieł tegoż Louisa Racina, La Grâce, poème, którego tłumaczenia podjął się ku moralnemu pożytkowi katolickiego czytelnika Jan Nepomucen z Glinicki, dając polski tytuł Zbawienie, poema Ludwika Racyna. Nie przyniósł ten utwór szczęścia i sławy francuskiemu poecie, bo z powodu oskarżenia o ponurą jensynistyczną inspirację utworu kardynał de Fleury, główny minister Ludwika XV, zablokował poecie wstęp do Académie Française, a zamiast tego Racine został nakłoniony do przyjęcia stanowiska generalnego inspektora podatkowego w Marsylii. I tak przez 24 lata pracował jako inspektor podatkowy, zbierając podatki w małych miasteczkach i miejscowościach Francji. W tym czasie napisał wiele utworów, także poemat La Religion, w którym bardzo uważał, aby uniknąć dalszych oskarżeń o jensenizm, a opublikował go w 1742 roku. W 1747 roku Racine napisał ostatnią swoją opublikowaną pracę, esej o słynnym dzikim dziecku XVIII-wiecznej Francji, Marie-Angélique Mémy Leblanc, z którą przeprowadzał wywiady i pisał o niej w swoim poemacie filozoficznym L'Épître de sur l'homme, czyli drugi list o człowieku. Sławy i uznania jednak nie zyskał. A Voltaire napisał o nim, że był dobrym wierszopisem, synem wielkiego Racina, co trudno uznać za prawdziwą pochwałę. Także tłumacz Jan Nepomucen z Glinicki mało zapisał się w historii literatury polskiej. Choć prócz Zbawienia przełożył też na polski Don Quixota, poema heroiczno-komiczne w 6 pieśniach z francuskiej skróconej wersji Carnota. Był z Gliński jak Racine wierszopisem, jak podaje Encyklopedia Powszechna Orgelbranda z 1868 roku, a także urzędnikiem państwowym w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Zbawienie z Glinicki zadedykował Szymonowi Hołowczycowi, arcybiskupowi warszawskiemu, prymasowi i senatorowi Królestwa Polskiego, w której to dedykacji znajdziemy echa owych jensenistycznych zarzutów, skoro tłumacz powołuje się na aprobatę dzieł Louisa Racina przez samego papieża Benedykta XIV. Książkę opublikowano nakładem Zawadzkiego i Węckiego, uprzywilejowanych drukarzy i księgarzy Dworu Królewskiego Polskiego w 1821 roku za zgodą cenzury. A jakby tych nieszczęść było mało, książki od wydrukowania nikt nie przeczytał, o czym świadczy fakt, że nikt jej nigdy nie rozciął. W sumie strasznie to smutna historia o przechodzeniu twórców w niebyt. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu Poezja. Zakochaj się w antykwariacie.